Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zajmiemy się oceną tytułu, który ja zapowiadałem już bardzo dawno temu, czyli grą World of Tanks. Pewnie niektórzy z was teraz powiedzą, Godlike, po co ty się tym World of Tanksem zajmujesz, skoro on jest na rynku już ponad 10 lat, już każdy się z nim zapoznał. Ano tutaj dwie rzeczy, drodzy widzowie, ja tutaj zajmuję się World of Tanks na konsolę, a on się wbrew pozorom sporo różni od tego na pecety, a po drugie, World of Tanks to jest tytuł multiplayer w formie free-to-play, a takie tytuły przez całe lata ciągle się zmieniają i są udoskonalane. Przez długi czas od premiery ta gra zdążyła się już mocno zmienić, nawet osoby, które kiedyś w nią grały tak jak właśnie ja, mogłyby jej teraz nie poznać. Ja od razu wam powiem na start, że ja jestem weteranem World of Tanks, a także innych gier z czołgami w tle jak na przykład War Thunder. Na czołgowych polach bitew ja spędziłem na PC jeszcze całe setki godzin, także w tej sprawie mam spore doświadczenie. W World of Tanks ostatnio grałem chyba z 7 lat temu, natomiast teraz po latach wracam, żeby sprawdzić ten tytuł na konsoli. Pytanie, jak bardzo zmienił się przez ten czas World of Tanks i czy teraz warto w niego zagrać? Sprawdźmy. Na początek tradycyjnie powiedzmy sobie parę słów o tym samym tytule, żeby wiedzieć o co chodzi. World of Tanks, jak sama nazwa wskazuje, jest to gra koncentrująca się na walkach czołgów i jest to tytuł stricte multiplayer. W WoTie, czyli właśnie w World of Tanks, zaczynamy posiadając jakiś tam słaby czołg, no i prowadząc bitwy pniemy się coraz wyżej po szczebelkach naszej kariery, aż dojdziemy do najpotężniejszych maszyn, jak na przykład gigantyczny Maus czy budzący postrach IS-7. Do wyboru w grze mamy całe setki maszyn i to nie tylko samych czołgów, o czym powiemy sobie jeszcze później. Ta gra dostępna jest za darmo na konsole oraz na pecety, ale tutaj duża uwaga, wersja na PC znacząco różni się od tej na konsoli. Jak bardzo się różni? Ano bardzo. Ja to sprawdziłem, okazało się, że niby w obu tych grach chodzi o to samo, chodzi o nawalanie się czołgami, no nie? Natomiast ogromne różnice są w samych trybach gry. Na konsolach mamy dwa duże tryby, to jest II wojna światowa, w której oczywiście jak sama nazwa wskazuje gramy czołgami z II wojny, oraz zimna wojna. I w tym ostatnim trybie zasiądziemy za sterami nowoczesnych czołgów takich jak Abrams czy T-72. No i gdzie tu różnica? Ano różnica jest taka, że na PC tego drugiego trybu zimna wojna nie ma w ogóle i pecetowcy muszą obejść się smakiem, widząc pojedynki nowych maszyn. Na konsoli załogę czołgu stanowi tylko dowódca i jemu rozdajemy doświadczenie. Na PC z kolei mamy po kolei wszystkich członków załogi i trzeba o nich dbać osobno. Wreszcie na konsoli mamy też tryb kooperacyjny, gdzie możemy sobie pograć na boty, a na PC ponownie takiego trybu w ogóle nie ma. Dlatego nawet jeżeli mieliście jakąś tam styczność wcześniej z WoTem na PC, czujecie się w tej sprawie doświadczeni, to prosiłbym was, żebyście przy tym materiale o tym właśnie zapomnieli, traktowali WoTA jako całkowicie nowy tytuł. Jako że ta gra jest naprawdę bardzo duża, to też ostrzegam, że recenzja będzie całkiem długa. To skoro wiemy, że WoT na konsolach ma dwa tryby gry, to podzielmy sobie tą recenzję na kilka elementów, a będą to rozgrywka w trybie II wojna światowa, zabawa w trybie zimna wojna, a także ocena wsparcia gry oraz tego, czy jest ona pay to win. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. II wojna światowa to jest chyba najbardziej wierny właśnie korzeniom tryb w World of Tanks. Jak sama nazwa wskazuje, w nim zagramy właśnie czołgami z II wojny światowej oraz też trochę po II wojnie. Możemy tutaj grać przeciwko innym graczom albo na boty, na razie skupmy się na tym pierwszym trybie. Pierwsze co zobaczymy po wejściu do gry i odpaleniu właśnie tego trybu, no to są czołgi, to są całe dziesiątki, całe setki czołgów. Otóż widzowie, w tej grze ilość pojazdów jest naprawdę imponująca. Do dyspozycji mamy 13 drzewek czołgów, których łącznie znajdziemy ponad 800 pojazdów. Czujecie to? 800. I to nie jest tak, że każdy kolejny to jest jakaś kopia poprzedniego i one są do siebie podobne. Otóż całkowicie nie. Każdy pojazd w tej grze ma swój własny model i różni się czasem nawet bardzo od kolejnego w drzewku. Są takie czołgi jak na przykład KW-220, który teraz możecie zobaczyć na ekranie. To są takie ogromne pancerne bestie z wielkim pancerzem, które mogą przyjąć bardzo wiele ciosów, a są też takie lekkie czołgi, które potrafią poruszać się bardzo szybko i objechać siły wroga, flankując je po mapie. Oprócz tego mamy też czołgi średnie, będące takim kompromisem między pancerzem a prędkością, a także niszczyciele czołgów i to najczęściej są pojazdy bez obracającej się wieży, a na końcu mamy także artylerię.
Także jak widzicie, jest tego całkiem sporo. Wszystkie te pojazdy pogrupowano w tak zwane tiery, czyli takie poziomy od 3 do 10. Tych czołgów jest tak cholernie dużo, że każdy tutaj znajdzie chyba coś dla siebie. Od jakichś ikonicznych pojazdów jak na przykład T-34 czy Tygrys, po jakieś zupełne cuda jak czechosłowacki czołg Skoda T-25. Do tego też kolejne maszyny możemy sobie w toku gry ulepszać, zmieniamy chociażby działo czy silnik, tak aby nasz czołg stawał się coraz mocniejszy. Pnąc się po drzewku pojazdów będziemy stopniowo uzyskiwali coraz właśnie mocniejsze maszyny, do wyboru jest tutaj naprawdę dużo, także jedno jest pewne, pojazdów wam w tej grze nie zabraknie. No dobra, ale w tego rodzaju grze to nie sama ilość pojazdów jest taka ważna, a przede wszystkim ich zbalansowanie. Przy tak dużej ilości pojazdów, ja powiem wam szczerze, spodziewałem się, że tutaj będzie naprawdę kiepsko. Na szczęście powiem wam, że się myliłem. Otóż ku mojemu zaskoczeniu, po przetestowaniu wszystkich tierów w tej grze, stwierdzam, że balans jak na taką ilość pojazdów wcale nie jest zły. Przez znakomitą większość czasu, jak ja się tutaj bawiłem w tym tytule, no to powiem wam, że walki były całkiem uczciwie, co nie znaczy, że każdy czołg pokonamy każdym. W tej grze bowiem każdy pojazd ma taką określoną wartość pancerza, którą nawet możemy sobie podejrzeć w specjalnym widoku w hangarze. W zależności od tego, jakim działem dysponuje nasz czołg, no to przeciwnika przebijemy i zadamy mu obrażenia, bądź też nie. I to, że nie możemy zniszczyć jakiegoś tam czołgu przeciwnika, to nie znaczy od razu, że gra ma zły balans i myślę, że niektórzy troszeczkę o tym zapominają. Z tego co widzę, to twórcy rzeczywiście starają się tutaj zachować jakąś równowagę w czołgach. Jeżeli jakiś czołg ma znakomity pancerz, to dostaje w gorsze działo. Jeżeli ma znowu świetne działo, to w zamian może być bardzo wolny. I rzeczywiście widać, że oni tutaj próbują to zbalansować, to rzeczywiście całkiem nieźle działa. Tutaj możecie zobaczyć przykład już wspomnianego mojego czołgu KW-220. Jak widzicie, on ma genialny pancerz, on jest bardzo opancerzony, natomiast działo to już ma do dupy i właśnie po to, żeby nie był zbyt mocny. Jednak doświadczony czołgista nadal może sobie takim działem nawet całkiem nieźle poradzić. Tak jak mówiłem, każdy czołg w tej grze jest inny, ba nawet pancerz w różnych miejscach czołgów jest inny. Może być inny na przykład na spodzie kadłuba, może być inny na wieży i może być inny nawet w stanowisku KM-isty. Szybko odkryjemy, jak będziemy właśnie grali w tą grę, że nawet super ciężko opancerzone pojazdy, których na pierwszy rzut oka nie da się ruszyć, mają takie specjalne miejsce, gdzie opancerzenie jest cięższe, czyli tak zwane weak spoty, i tam będziemy mogli je sobie spokojnie przebijać. Bardzo dużo tutaj będzie więc zależało tak naprawdę od naszych umiejętności i o to przecież właśnie chodzi. A skoro już o przebijaniu pancerza wspomniałem, w grze wytrzymałość tych wszystkich czołgów zrealizowano poprzez system punktów życia. Jest to podejście od tematu takie bardziej tradycyjne, natomiast niezbyt realistyczne. No wiadomo, czołgi w rzeczywistości nie mają przecież punktów życia. Na potrzeby gry ten system uproszczono, głównie po to, żeby walki nie kończyły się na jednym strzale, tak jak jest w rzeczywistości. Tutaj trzeba zaznaczyć, że jest to podejście znacząco odmienne od np. takiego War Thunder. Tam system zniszczeń jest w pełni realistyczny, co jednak nie oznacza, że ten w WoCie jest gorszy. Niektórzy z Was mogą bowiem preferować właśnie taki system, taki bardziej zręcznościowy, gdzie walki są dłuższe, a czołgi często stykają się lufami podczas wymiany ognia. Także nic w tym złego, to po prostu inne podejście od tematu. Nie oznacza to jednak, że podczas walk możemy celować gdzie popadnie. Tak jak i w przypadku pancerza, każdy czołg w tej grze ma także w środku specjalne moduły, to jest m.in. magazyn amunicji, mechanizm obrotu wieży czy same gąsienice. Niejednokrotnie mi się zdarzało, że podczas walki ja nagle wybuchałem, traciłem wszystkie punkty życia, no bo okazało się, że przeciwnik właśnie wcelował mi w ten magazyn amunicji i mnie wysadził. Z drugiej strony ja na przykład, mając działo wysokiej szybkostrzelności, często strzelałem w gąsienice takich najbardziej powolnych czołgów, żeby one musiały się zatrzymać i wtedy ja bezlitośnie mogłem ładować pociski w ich czułe punkty. Nie bez znaczenia w grze jest także pozycja. Tutaj możemy często bezlitośnie wykorzystywać fakt, że niektóre pojazdy nie mogą opuścić działa, co daje nam przewagę, jeżeli jesteśmy na pozycji poniżej nich. Także jak widzicie, możliwości taktycznych w tej grze jest naprawdę całe mnóstwo. System pancerza i modułów zaprojektowano więc naprawdę fajnie. Odkrywanie słabości przeciwników, wykorzystywanie właśnie atutów własnego czołgu daje w walkach mnóstwo satysfakcji. Jest to bardzo ważny element w tej gry. Oczywiście nie znaczy to, że wszędzie jest idealnie, tak? Czasem zdarzają się problemy z balansem, no powiem nawet, że niektóre czołgi są wprost przegięte. Natomiast przy takiej ilości pojazdów, ponad 800,
to mogę was zapewnić, że i tak jest naprawdę nieźle. Jak natomiast jest, jeżeli chodzi o mapy? Bo one są oczywiście też w tej grze ważne. Walki prowadzimy tutaj na różnych mapach. Z pamięci ja powiem, że jest ich co najmniej kilkadziesiąt. One są naprawdę różnorodne. Mamy duże miasta, jak na przykład zrujnowany Berlin. Mamy mapy pustynne, gdzie jest bardzo dużo otwartego terenu. Oraz mamy też jakieś japońskie wiochy ociekające orientalnym klimatem. Pod względem klimatu więc miejscówki są naprawdę dobre. Fajnie się na nich walczy, jest ich naprawdę dużo. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. To, co natomiast przy tych mapach może uwierać, to jest fakt, że niektóre z nich, szczególnie te, które były dodane na samym początku gry, są po prostu małe i sprawiają wrażenie bardzo ciasnych. Nie zmienia to jednak faktu, że na ogół w tym temacie i tak jest nieźle. No dobra, jak ja teraz ogólnie o tym mówię, o tym trybie, o tych walkach i tak dalej, to wychodziłoby z tego, że to jest naprawdę fajna gierka, nie? No niestety, okazało się, że w grze też są spore problemy, które w tym tytule zabawę potrafią skutecznie zniszczyć. Otóż tryb II wojna światowa, który teraz omawiamy, tak jak mówiłem, on jest najbardziej wierny właśnie podstawom tej marki. Jednym z takich fundamentów WOTA był i wciąż jest tak zwany system spotowania. Co to jest? Ano, w grze jak będziemy jeździć, no to podczas bitew czołgi nie są widoczne od razu, tylko ktoś musi podjechać blisko jakiegoś czołgu przeciwnika, żeby on się pojawił. Oczywiście nadal możemy spróbować strzelać na ślepo, jeżeli wiemy, gdzie jakiś czołg jest, natomiast ostrzegam, że takie strzały będzie widać. No dobra, ale wydawałoby się, że to jest po prostu taki system, tak? Że czołgów od razu nie widać, tylko trzeba je tak zwanie wyspotować, czyli blisko podjechać. Na ogół w tym w naszej drużynie powinny zajmować się te najszybsze czołgi lekkie i to jest ich główna rola. Na czym więc polega tutaj problem? Tutaj pokażę wam to obrazowo. Ja tutaj wszedłem właśnie do bitwy, minęło już trochę czasu od jej rozpoczęcia i sobie popatrzę na mapę. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Wszyscy siedzą kurwa na pozycjach i czekają przy swojej bazie. Na co czekają? Ano żeby kogoś właśnie wyspotowali. W drużynie jest bardzo wiele czołgów, praktycznie cały team, które w ogóle nie atakują, tylko boją się wyjechać na wroga i czekają aż ktoś podjedzie do nich. Mogę was zapewnić, że w drużynie przeciwnej jest dokładnie to samo, tam też cała drużyna siedzi w jakimś zadupiu i kampi czekając aż ktoś podjedzie. Jeżeli teraz ktoś odważny spróbuje właśnie podjechać do wrogów, to najprawdopodobniej zginie w sekundę rozwalony z dział 10 skampionych czołgów. I one go rozwalą i nadal tych czołgów strzelających nie będzie widać, bo z daleka ich po prostu nie wyspotujemy. W tym samym czasie nasza drużyna najprawdopodobniej nadal w ogóle się nie ruszy. Więc widzicie teraz, na czym polega problem z tym systemem. On, jak jasna cholera, ten system spotowania faworyzuje kampienie, on faworyzuje tchórzostwa, faworyzuje nudę. Przez ten system spotowania ciężko powiedzieć, że walki w tej grze są dynamiczne, bo one często dynamiczne w ogóle nie są. Mi się zdarzały sytuacje na niektórych mapach, że mijało na przykład 5 minut, mijało 10 minut i nikt, dosłownie nikt, nie ruszał się ze swoich pozycji. Nie każda bitwa oczywiście tak wygląda, bo tutaj dużo zależy od mapy, tak jak mówiłem. W mieście są mniejsze problemy, jeżeli chodzi o mapy właśnie w miastach, natomiast i tak ten problem jest mocno zauważalny. Moim zdaniem ten system spotowania w tej grze, on się tutaj nie nadaje, powoduje to, że wiele bitew w tej grze to są takie nudne, pozycyjne wymiany ognia. Moim zdaniem powinno się go całkowicie skasować. Ja tutaj dodam, że w przypadku takich właśnie nudnych, pozycyjnych bitew, no to po kilku minutach ja czasem sam wyjeżdżałem po prostu na środek, tylko po to, żeby drużyna przeciwna mnie rozwaliła, nie chciało mi się po prostu dłużej kampić. To jest wkurzające, to ten tytuł mocno psuje, natomiast jest jeszcze jeden problem, który mnie osobiście mocno dał się we znaki w trakcie mojej zabawy, a jest to system matchmakingu. Tak jak mówiłem, w grze jest 10 tak zwanych tierów, na których znajdziemy coraz mocniejsze czołgi. Podczas uruchamiania bitwy my się łączymy z serwerem matchmakingu i on dobiera graczy do bitwy oraz ją startuje. Czasem jest jednak taka sytuacja, że czołgów określonego tieru jest za mało, żeby odpalić jakąś bitwę. Co robi wtedy system matchmakingu? No on stara się dobrać czołgi z innych tierów, maksymalnie tutaj może być 2 tiery różnicy, czyli na przykład czołgi z 6 tieru może wrzucić do bitwy z 4. Jeżeli taka sytuacja by się zdarzała tylko czasami, no to po prostu byłoby to trochę wkurzające, ale nie byłby to problem. Niestety podczas gry zauważyłem, że na określonych tierach, to jest konkretnie od 5 do 7, ja prawie cały czas grałem z czołgami wyższego tieru.
prawie cały czas zdarzało się, że mi na przykład tego KW-220, którego tu widzieliście, wywalało na 7. tier, a to było po prostu samobójstwo. Z tego co zauważyłem, na 8 jest na przykład już to problem mniejszy, na 3 i 4 też już jest lepiej, natomiast od 5 do 7 tieru ta gra była naprawdę cholernie frustrująca. Niektórzy mogą powiedzieć, że no po prostu trzeba przeboleć, po prostu trzeba przejść te tiery, natomiast to jest duży problem dla nowych graczy, bo przecież oni muszą całą właśnie tę drogę od 3 do 10 tieru przejść samodzielnie. Przez dużą część rozgrywki będą więc cały czas stykać się z wyższymi tierami, którym często nic nie będą mogli zrobić. To jest bardzo irytujące. I przez te dwa duże problemy finalnie rozgrywka w klasycznym trybie WOT jest tylko w porządku. Pomimo niesamowitej ilości czołgów, pomimo całkiem dobrych map, pomimo całkiem fajnemu systemowi pancerza i modułów, no to przestarzałe mechaniki tej gry oraz duże problemy z matchmakingiem skutecznie w tej grze potrafią nas sfrustrować, a szkoda, bo tutaj powiem, że potencjał jest naprawdę na dużo więcej. I tutaj ja mówiłem o walkach z innymi graczami, co natomiast z tym trybem kooperacyjnym, bo ja wspominałem, że tutaj on jest, tam mamy dokładnie te same walki na tych samych mapach, tylko że za botami zamiast przeciwników. One strzelają nawet całkiem nieźle, jest to taki fajny, przyjemny dodatek, który na pewno zadowoli graczy właśnie preferujących rozgrywkę z botami. Nie ma tutaj nic praktycznie więcej do powiedzenia, ten tryb całkiem dobrze nadaje się do maksowania naszych czołgów i pewnie czasem w niego zagracie. Szczególnie jak was będą wkurzały te uptiery. Omówiliśmy jeden tryb, natomiast gra ma jeszcze drugi, dużo nowszy i tym trybem mocno się reklamuje. Jest to wspomniana już Zimna Wojna, czyli całkowicie osobny tryb gry, w którym zasiadamy za sterami nowoczesnych czołgów. Jeżeli do niego sobie wejdziemy, no to tak samo jak w przypadku II wojny zauważymy, że ilość pojazdów tutaj również jest imponująca. Do naszej dyspozycji w drzewku mamy praktycznie wszystkie nowoczesne pojazdy na całym świecie. Od znanych, cenionych czołgów typu Leopard 2, typu właśnie Abrams, typu T-72, do jakichś bardziej egzotycznych izraelskich modyfikacji, jak na przykład Magach. Pod względem balansu też jest podobnie, jest tutaj nieźle, oczywiście są jakieś pojedyncze wyjątki, jak na przykład popularna lodówka, to jest taki czołg z wielkim działem, natomiast i tak balans jest całkiem nieźle zachowany. Z nowości w tym trybie mamy natomiast granaty dymne, świetnie sprawdzające się właśnie w walce oraz wyrzutnie rakiet znane z rzeczywistych pojazdów. I to, co również zasługuje na uwagę w tym trybie, to jest fakt, że żeby zagrać tymi nowoczesnymi czołgami, nie musimy przebijać się przez właśnie jakieś starocie z II wojny, bo to jest całkowicie osobny tryb. Dzięki temu każdy fan nowoczesnych militariów, on może natychmiast praktycznie wsiadać do tych nowoczesnych pojazdów bez zbędnego grindu i to z pewnością jest duży plus dla nowych graczy. Jak natomiast jeżeli chodzi o mapy, no tutaj te problemy z tymi mapami czasem dają się we znaki mocniej niż właśnie w tym trybie II wojna światowa, dlatego że przy nowoczesnych czołgach takie małe mapy są po prostu irytujące i czasem czuć, że jest tutaj za duży ścisk. Nie jest to jednak tak wielki problem, bo wiele z tych map jest wykonanych całkiem nieźle, a tylko niektóre mają problemy. Jednak wiecie co tutaj jest najważniejsze? To są mechaniki. Pamiętacie jak ja narzekałem na ten matchmaking, że on jest do dupy? Jak narzekałem na spotowanie, że ono promuje kampienie, że to jest strasznie gówniane? No to tutaj mam dla was dobrą wiadomość. Otóż w tym trybie Zimna Wojna tych elementów, które nam poprzednio psuły WOTA, ich już nie ma. Pamiętacie spotowanie, że jakiś czołg magicznie przed nami się stawał niewidzialny? No to w tym trybie w końcu czołgi są zawsze widoczne na ekranie, tak jak właśnie być powinno, a po podjechaniu dostatecznie blisko, znacznik takiego czołgu też pojawia się na minimapie, żeby nasza drużyna też mogła wiedzieć, gdzie on jest. Ja powiem szczerze, byłem ciekawy właśnie jak bez tego spotowania będzie się grało, po rozegraniu wielu bitew w tym trybie, mogę wam już powiedzieć, jest znacznie lepiej. Dzięki temu, że te czołgi w końcu normalnie widać, nie ma tego gównianego spotowania, to te bitwy od razu zrobiły się dużo bardziej dynamiczne. Gracze teraz już nie boją się wyjeżdżać gdziekolwiek z obawą, że wpadną w zasadzkę, bo teraz mogą sami zobaczyć, że takiej zasadzki obok na przykład nie ma. Dzięki temu też drużyny przestały się już kampić po krzakach, czekając na jakieś wyspotowanie kogoś. Ja wam powiem, że nawet sam zacząłem dużo bardziej agresywnie właśnie grać. Ja często teraz jeżdżę po bokach, właśnie szukam jakiejś wyrwy w obronie, bo mogę właśnie dostrzec z daleka, które miejsca są słabiej bronione, gdzie będzie mi się łatwiej przebić. W tym trybie II wojna światowa często ja też takich miejsc właśnie szukałem,
Natomiast z reguły to kończyło się tym, że zostawałem wyspotowany i ginąłem w sekundę i to oczywiście zniechęcało do flankowania. Tutaj w tym trybie zimna wojna takiego problemu nie ma i od razu gra się znacznie lepiej. Co natomiast z matchmakingiem, bo na niego też narzekałem, no tutaj producent gry zamiast dzielić czołgi na tiery od 3 do 10, tak jak było to w tym drugim trybie, on postawił na tak zwane ery. Generalnie są tutaj 3 różne poziomy czołgów, czyli 3 ery. Dzięki temu, że w takiej erze może być nawet kilkadziesiąt pojazdów, no to siłą rzeczy jest ich na tyle dużo, że zawsze system matchmakingu może z nich uzbierać bitwę. Nie potrzeba więc przerzucać pojazdów z innych tierów, bo tych jest wystarczająco dużo. Grając w zimną wojnę nie musimy się więc martwić, że trafimy na pojazdy z innego tieru, bo tak nie będzie. Walka w tym trybie zawsze będzie uczciwa i tak powinno być. Ja wam powiem szczerze, że jestem dość mocno pozytywnie zaskoczony. Ja grając w ten tryb czułem się, jakbym przed chwilą odbył rozmowę z deweloperami, powiedziałem, co mają właśnie poprawić i oni to natychmiast poprawili, tak? Niemal wszystko to, co ulało w tym tradycyjnym WoCie, co ja krytykowałem, tutaj udało się naprawić. Rezultatem jest naprawdę fajna gra o czołgach, z całym mnóstwem pojazdów do wbicia, z całymi tonami świetnej zabawy. Ten tryb właśnie Zimna Wojna, on jest widocznie lepszy od tego tradycyjnego, jego mogę wam z pewnością polecić. Oczywiście nie jest to tryb bez wad, bo zawsze jakieś wady są, nadal się tam sporadycznie zdarzają problemy z balansem, czasami mapy potrafią być za ciasne, ale generalnie można się w nim bawić naprawdę dobrze. No dobra, i w tym trybie Zimna Wojna gra się naprawdę dobrze, natomiast wiele osób w internecie wciąż pisze, że World of Tanks jest grą pay to win, że tutaj trzeba wydawać kasę, żeby w ogóle zacząć wygrywać i to postanowiłem dla was też sprawdzić. W grze, tak jak chyba w każdej darmowej produkcji, mamy dwa rodzaje kasy, czyli zwykłą oraz premium. Na tą ostatnią oczywiście musimy wydawać realną kasę. Za tą kasę premium możemy kupić tak zwane czołgi premium, które nam dają więcej doświadczenia oraz kasy, a także mamy dostęp do Battle Passa w grze. Zacznijmy tutaj może od czołgów. W grze mamy obecnie ponad 400 czołgów premium. I tutaj można często zauważyć, że w internecie ludzie piszą, że te czołgi premium, one są super przegięte, że są znacznie mocniejsze od tych zwykłych. I to mogę wam od razu powiedzieć, że to jest oczywista nieprawda. Tutaj fakt, zdarzają się pojazdy premium, które są wątpliwie zbalansowane, one są za mocne, ale zdarzają się też takie zwykłe pojazdy z takimi problemami. No. Też zdarzały się tak samo w zwykłych drzewkach jakieś przegięte pojazdy, ale takich pojazdów jest po prostu niewiele. Na 400 tych pojazdów premium to ja nie czułem właśnie badając to drzewko, żeby te czołgi premium zapewniały jakąś tam super mega przewagę. Powiem wam więcej, ja podczas gry miałem dostęp do czołgów premium z racji właśnie recenzowania tej gry i grałem zarówno tymi czołgami premium, jak i tymi zwykłymi. Mogę wam powiedzieć, że te premium wcale nie są jakoś super mocne. Są mocniejsze modele czołgów, są słabsze modele czołgów, tak jak zresztą i zwykłe czołgi, no i w zasadzie tyle, tak? Żadnego szatańskiego planu pay to win tutaj nie ma, jak niektórzy w internecie wieszczą. Ja powiem więcej, w tej grze ja byłem zaskoczony, że jest naprawdę bardzo dużo możliwości zdobycia tych czołgów premium praktycznie za darmo. Twórcy tutaj bez przerwy organizują jakieś różne eventy, za samo granie możemy sobie takie pojazdy odblokować. Sam Battle Pass, o którym ja już mówiłem, jeżeli tylko będziecie grali regularnie, no to może wam dać aż 3 czołgi premium, a koszt jego zakupu całkowicie się zwraca, jeżeli go wypełnicie do końca. Jest też do czołgów niby taka amunicja premium, czyli taka mocniejsza amunicja, natomiast ją się kupuje też za zwykłą kasę, także argumentów, że jest to gra pay to win, ja tutaj nie rozumiem. Powiem więcej, uważam, że te argumenty są w dużej mierze bez sensu, bo sama gra oferuje za darmo naprawdę sporo w tym zakresie. Tak naprawdę jedyną irytującą rzeczą, która mi osobiście doskwiera, jeżeli chodzi o to całe premium, to są reklamy różnych czołgów, czy jakichś tam skrzynek, jakiegoś innego gówna, które wyskakują nam często po bitwach w grze. To jest po prostu chamskie, to jest irytujące. Myślę, że można by było tego uniknąć, bo to wkurza. Natomiast w żadnej mierze nie powiedziałbym, że World of Tanks jest grą pay to win, bo taką grą on po prostu nie jest. Jeżeli natomiast chodzi o sterowanie, no to pamiętajcie, że ta gra została praktycznie zrobiona dla konsoli, także jak pewnie się domyślacie, sterowanie jest całkiem dobre. Gra oferuje nam możliwość tutaj zabawy zarówno na padzie, jak i na klawiaturze oraz myszce. Ja generalnie grałem na myszce, natomiast też sprawdziłem, jak wygląda sterowanie na padzie. Wygląda w porządku, nie powinniście mieć z nim żadnych problemów.
przejdźmy do grafiki. A grafika, jak już pewnie zauważyliście, wypada całkiem nieźle. Ja wam powiem, że sprowadziłem zabawę na PlayStation 5. Jestem z poziomu tej grafiki naprawdę całkiem zadowolony. Rozdzielczość tutaj wydaje się być całkiem wysoka, a do tego gra działa w 60 klatkach na sekundę. Mapy są całkiem ładnie wykonane, czołgi są ładnie wymodelowane. Gra nam zapewnia też sporo możliwości personalizacji tych czołgów, także możemy sobie naklejać jakieś tam flagi, grafiki, napisy itd. No ogólnie rzecz biorąc, pod względem grafiki jest po prostu przyjemny. Jedyne co mi doskwiera, jeżeli chodzi o technikalia, to jest fizyka. I ta stoi jakoś na zaskakująco niskim poziomie. Grafika jest ładna, a czołgi prowadzą się jakoś tak strasznie topornie. Upadek nawet z jakiejś takiej niewielkiej skałki często kończy się w dziwny sposób zniszczeniem całego czołgu, co jest frustrujące. Ogólnie fizyka w tej grze jest jakaś taka kartonowa. Oczywiście można się do tego przyzwyczaić, ale niewątpliwie tutaj fizykę potraktowano po macoszemu i jest to do poprawy. I dotarliśmy do podsumowania. Jaką więc grą jest World of Tanks i czy warto dzisiaj w niego zagrać? Ja wam powiem szczerze, że dawno nie miałem takiego problemu z jakąś jednoznaczną oceną właśnie jakiejś gry. World of Tanks na konsolach jest to bowiem gra ogromna i w zależności od wybranego trybu, czyli albo Zimna Wojna, albo II wojna światowa, może nam zapewnić różne doświadczenia. Stąd też zdecydowałem się na osobne oceny obu trybów. Jeżeli chodzi o tryb Zimna Wojna, to tutaj naprawdę do niewielu rzeczy można się przyczepić. Maszyn jest bardzo dużo, są nieźle zbalansowane, oczywiście są tam jakieś problemy, ale niewielkie. Nie ma tego irytującego systemu spotowania, czyli mechaniki są lepsze, matchmaking działa poprawnie. W ten tryb gra się naprawdę przyjemnie. Ja powiem wam szczerze, że właśnie największy fan w wocie miałem z tego trybu Zimna Wojna i jego mogę wam na pewno z czystym sercem polecić. Jeżeli tylko lubicie właśnie nowoczesne czołgi, to na tym trybie się na pewno nie zawiedziecie. Jak jest natomiast z tym drugim trybem, czyli tym tradycyjnym II wojna światowa, no tutaj jest już niewątpliwie gorzej. Pomimo tego, że jest tu mnóstwo świetnych czołgów, pomimo że system pancerza jest fajnie zrobiony, pomimo że mapy są niezłe, no to jednak bardzo mocno tą grę psuje system spotowania, który do tej gry totalnie nie pasuje. On mocno obniża wrażenia z niej, faworyzuje też kampienie, faworyzuje takie nudne, pozycyjne bitwy i to jest duży minus. Do tego mamy też problemy z matchmakingiem. Pomimo więc, że jest sporo plusów tego właśnie podstawowego trybu, to generalnie zabawa w nim wypada tylko po prostu ok, bo często można się właśnie z powodu tych problemów mocno sfrustrować. Czy warto więc zagrać w World of Tanks w 2024 roku? Jeżeli chodzi o ten tryb Zimna Wojna, na pewno moim zdaniem tak, tutaj będziecie mieli dużo świetnej zabawy, natomiast w tym drugim trybie jest widocznie gorzej i to czy warto, zależy już od was. A wy, drodzy widzowie, dajcie proszę znać w komentarzach, czy graliście kiedyś w World of Tanks, czy to na konsoli, czy na PC i czy może planujecie do niego wrócić. Jak zawsze chętnie z wami na ten temat podyskutuję. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.